Witajcie moi widzowie, to moja żona. Cześć, przywitaj się. Nadszedł sonny dzień, jest ładna pogoda. Pewnie koło zera, ale błękitne niebo. Samochód został sprawdzony pod względem oleju, płynów. Tłoki się obracają. Czas by było zobaczyć, czy to coś odpala. Do tej pory nie było akumulatora. Ale już akumulator jakiś zakupiłem, więc czas by było zobaczyć, czy on odpali. Zaprzegnę też do tego moją żonę. Ładnie mogę was postawić, tu gdzie o, zaraz tak. No ale w międzyczasie zrobiłem troszkę inną klemę. Znalazłem jakąś tam starą klemę, trochę ją wczyściłem. Myślę, że będzie lepsza niż ta, co była. Nową oczywiście zamówiłem. Czekam na jej dostarczenie. No ale z potrzeby chwili mamy taką klemę, jaką mamy. Klema była uszkodzona, wiesz? Płyny do spryskiwaczy też sprawdzałem, ale Washer fluid, okej, jest. stwierdziłem, że do testowego odpalenia Niepotrzebne. może być tak. To jest druga klema, którą też tam gdzieś To się wytnie. się nic nie będzie. Dobra, na razie podłączymy tak delikatnie. Żeby zobaczyć, czy w ogóle solenoid działa. Zakryłem gaźnik, żeby nic nie wleciało do środka, żaden syf. Dobra. A co? No nic się nie dzieje. A prąd dostaje? Pyka, słyszę pykanie. Takie pyk, pyk. Nie wiem, jak to prędko od To tam prądu. też jakby była wolna stacyjka, weź spróbuj przekręcać. No daj gazu, naciśnij gaz. Puść gaz. W tym miejscu postanowiłem, że nie będę dalej męczył silnika. Należy samochód wprowadzić do garażu, gdyż jest troszeczkę zimno na takie eksperymenty, a następnie przejrzeć instalację elektryczną w poszukiwaniu usterki i znalezieniu przyczyny, dlaczego samochód nie odpala przy pomocy stacyjki. W tle widzicie proces wciągania samochodu do mojego garażu. Nie było to takie proste zadanie, gdyż podjazd mojego garażu jest pod delikatnym skosem. Wprowadziłem auto do garażu. Jak widzicie, garaż ma 6,5 metra. Samochód stoi bezpośrednio przy bramie i zajmuje kompletnie cały garaż. Musiałem aż stół przesunąć roboczy w to tu miejsce. No ale słuchajcie, ten Fordzik mam pewne problemy. Pierwszy problem jest taki, że on nie odpala, bo ma problemy elektryczne. Zacząłem szukać, co tu jest nie tak. Problem jest taki, że w momencie, kiedy naciskam start, on nie dostaje impulsów do startu. Zebrałem całą kolumnę kierowniczą, cały instrument cluster i kilka innych rzeczy jeszcze przy okazji.
Tak powoli się jakby dobieram do niego, żeby zobaczyć, czym to się je wszystko, jak to jest zrobione. Muszę wam pokazać jedną ciekawostkę. Otóż dobrałem się tutaj do stacyjki. Stacyjka jest w tym miejscu. Tu jest przełącznik kierunkowskazów i to było tutaj założone na kolumnie kierowniczej. I myślałem, że ten przewód, który tu idzie, to jest przewód od też stacyjki. Ale nie. To jest tylko przewód od kierunkowskazów i innych rzeczy. Przewodu stacyjki nie ma. Jest to tak zrobione, że tutaj, nie wiem czy widzicie, tu jest, to przesuwa jakby zamek. Tu jest taka dźwignia, tu idzie pręcik, który idzie tam wewnątrz i tam gdzieś wewnątrz jest przełącznik od zapłonu. Więc dobierałem się do stacyjki przy stacyjce, a okazuje się, że to wcale nie trzeba tutaj się dobierać. Przy okazji, jak już tu jestem, wymienię ten... ta stacyjka dosyć ciężko pracowała. Ten smar, który tu jest dosyć mocno stężały, więc sobie go tutaj zaraz powymieniam, żeby to wszystko ładnie pracowało, delikatnie i... Kluczyk do tej pory chodził bardzo, bardzo ciężko, tak kurczę nie było wyczuwane te pozycje, a w tej chwili każda pozycja jest ładnie wyczuwana, tam wszystko zostało wyczyszczone, smarowane, wszystko jest tutaj odbijał, wcześniej nie odbijał starter, jest bardzo dobrze zrobione w tej chwili. Wczoraj zacząłem sprawdzać według schematów wszystkie rzeczy. Problem był taki, że na module zapłonowym nie pojawiał się jeden z sygnałów od stacyjki. Na części schematów jest pokazane od stacyjki, że idzie do startera, do jakby przekaźnika rozrusznika. Tak, bo tu jest przekaźnik rozrusznika, trochę to inaczej działa. A tak naprawdę pojawiła mi się osa i sądzę, że ta osa jest z Ameryki. To nie sądzę, żeby ona w Polsce przyjechała, a tutaj jest pełno gniazd os w tym porcie. Muszę ją dorwać i upatrywać. Liczyłem, że padnie wcześniej. Jest taki przewód, który idzie do, niby na części samochodu jest tak pokazane, że przewód stacyjki idzie do cewki tamtej, do solenoida, ale na części schodów jest tajemniczy czujnik neutralu, który zacząłem szukać, znalazłem go przy skrzyni biegów i jak zwykle okazało się, że to on był powodem niedziałania samochodu. Problem był o tyle nietrywialny, że to nie były urwane kable, ani przerdzewiałe kable, ani uszkodzone kable, znaczy uszkodzone były w pewien sposób. Wydaje mi się, że w transporcie on był po prostu przenoszony widlakiem. I co mówiłem wam wcześniej, że jest uszkodzona, reduktor jest uszkodzony, obudowa reduktora jest uszkodzona i wyleciał olej, dlatego trzeba go najpierw skręcić przed odpaleniem. A druga sprawa to jest, że ten sam widlak uszkodził ten kabel. I to tak uszkodził, że zasadniczo w osłonie zmiażdżył go na tyle, że się przerwał. I nie było sygnału, w tej chwili ładnie kręci. Znaczy kręci, na razie nie sprawdzałem, czy kręci, ładnie podaje to napięcie na ten solenoid, a solenoid osobno też sprawdziłem. Pozostało do służenia to coś, co wczoraj rozebrałem. Przy czym oczywiście wszystko trzeba wysprzątać. Tutaj te tunele też przy okazji, jak już mam rozebrane, to trzeba je złożyć, w sensie wyczyścić, potem dopiero złożyć. Zobaczyć, czy te wszystkie żaróweczki, które tu są od podświetlań, działają i poskładać to. Czyli plan na dziś jest taki, że składamy to i może próbujemy go odpalić. Oczywiście silnik bez ruszania. Wzięliśmy akumulator. Zobaczmy, jak to ruszy. W tym momencie usłyszałem, że silnik ma zamiar ruszyć. Szybko wyłączyłem nagrywanie, pobiegłem po moją żonę i zobaczcie, co się stało.
Po uruchomieniu silnika postanowiłem, że w pierwszej kolejności wyczyszczę i założę z powrotem filtr powietrza, a następnie kilkukrotnie jeszcze odpalałem ten samochód i słuchajcie sami.